Marzę o robieniu wszystkiego w przyszłości, co jest związane ze sportem i nieważne w sumie co to będzie, mogę zostać zawodnikiem, mogę zostać komentatorem, analitykiem, mogę urządzać te eventy, mogę zrobić nim cokolwiek, ale w sumie to jest moja największa pasja i cokolwiek będzie związane ze sportem, ja bym bardzo chciał to robić, bo tak naprawdę 90% czasu mojego wolnego spędzam właśnie na tym. Jak twoi rodzice na to, że tyle czasu na komputerze jakoś cię w tym wspierają? W sumie to jest bardzo zróżnicowane, bo głównie to jest spowodowane tym, że rodzice jeszcze nie do końca wiedzą, o co z tym całym sportem chodzi, o co chodzi z tymi grami. Dla większości osób, też dla większości rodziców przez to granie to jest ciągle po prostu granie, to jest jakaś zabawa i tylko marnowanie czasu i to jest jakiś relaks może, bo z tym są związane gierki, z tym jest związany cały e-sport dla nich, ale jak im się zacznie wytłumaczyć, o co z tym chodzi i tak dalej, to oni zaczynają rozumieć, że może coś z tym dalej jest. Jak już pokazuje im te wszystkie duże eventy, gdzie masz te wielkie areny, gdzie są ogromne nagrody, jak im zaczyna mówić o tych milionach, to nagle oczywiście wszyscy widzą w tym jakiś wielki potencjał i co to może z sobą ciągnąć i jaką pensję mają niektórzy zawodnicy. To już bardzo otwiera oczy na pewno i to jest bardzo logiczne w sumie. I moi rodzice, dopóki się dobrze uczę i dopóki mogę jakby dalej rozwijać moją naukę, planuję studia, jestem w liceum, nawet zdaję i mam dobre oceny, więc są z tym bardzo ok. A mam jakąś pasję w sumie i zamiast grania nie muszę, nie wiem, pić, nie muszę brać narkotyków i spędzam jakoś czas może produktywnie, mogę poznawać nowych ludzi. Dzięki temu poznałem ludzi nawet z Izraela, z Belgii, mam znajomych z Rosji, z USA też jedna osoba trafiła. Oni wszyscy grają, dzielimy tą samą pasję i być może w przyszłości się poznamy już tak w realu, a gdybym nie robił tego, co robię, w życiu bym ich nie poznał i myślę, że to są bardzo ciekawi ludzie. I jak moi rodzice już słyszą, że to ma za sobą jeszcze większe jakby korzyści, że mogę poznawać ludzi, że nauczyłem się tak naprawdę angielskiego, bo on mi nigdy nie pasował, nigdy nie potrafiłem w szkole mieć z tego dobrych ocen, a teraz potrafię perfekcyjnie mówić, to nagle jest taki progres i wszyscy widzą, że może jednak warto, że może nie marnuję na tym czasu. Początkującym graczom. W sumie, jeśli ktoś gra, to najważniejsze, żeby miał jakąś pasję do tej gry, bo tak czy inaczej, jeśli chcesz zostać kimś w tej grze, to musisz z nią spędzić masę godzin. I jeśli nie masz tej pasji, to będziesz nad nią siedział, będziesz się tylko męczył. Więc pierwszą rzecz to jest na pewno ta pasja. Drugą rzeczą, no to jest dosyć łączące się, to jest wytrwałość, bo zdarzają się dni, w których mi się nie chce, w których w sumie siedziałbym sobie, oglądał jakieś śmieszne filmiki, w których, nie wiem, spałbym cały czas, a mimo tego, jak już zacznę grać, to jestem pełnie nastawiony pozytywnie do tego, bo trzeba się zmusić do tego, żeby włączyć czasami tą grę, bo po jakimś czasie to się robi bardziej taka praca, ale praca, którą się naprawdę lubi robić i ta wytrwałość też jest naprawdę taka najważniejsza w tym. No i duża też dyscyplina, bo jeśli gramy sobie dużo i marnujemy czas na śmianie się ciągłe, jeśli nie bierzemy tego na poważnie, jeśli nie mamy jakiegoś celu w głowie, to bez takiej dyscypliny nic kompletnie nie osiągniemy. Będziemy grali w to nie wiadomo ile czasu, będziemy cały czas w tym samym miejscu stali. Także to są 3 rzeczy, które bym polecił młodym. Jakiś umiar zachowujesz, jakieś proporcje w tym graniu całym? Okej, to jest fajne pytanie, myślę, bo tak naprawdę jeśli chcesz zostać się profesjonalnym graczem, to trzeba włożyć maksimum czasu, który mamy wolnego na to. Wiadomo, trzeba nadrabiać to, co już inni osiągają, trzeba trzymać ten poziom cały czas i to jest naprawdę setki, o ile nie tysiące godzin spędzonych w grze i to się przekłada codziennie na granie, więc takie utrzymanie umiaru to jest problem na pewno. Myślę, że dużo młodych osób ma z tym problem i myślę, że my sami możemy się kontrolować, kiedy wiemy, że na przykład mamy dobre oceny, kiedy jesteśmy wyspani za każdym razem, kiedy spędzamy dość czasu na nasze potrzeby, kiedy ćwiczymy, możemy zawsze coś zjeść, mamy czas wyjść ze znajomymi i jakoś utrzymywać jakieś relacje społeczne i mamy na to wszystko czas i jest ok, czujemy się ok, nie jesteśmy jakoś nie czujemy się jakoś depresyjnie czy coś w tym stylu, to wtedy myślę, że jest wszystko ok i wtedy możemy spędzać całą resztę czasu właśnie grając sobie. Bardzo dużo spędzam czasu samemu grając w te gry, bo tak naprawdę nikt inny w rodzinie się nie interesuje samym e-sportem, jeśli o to chodzi, ale na przykład jest moja babcia, która gra sobie w brydża i to jest
może się wydawać bardzo zróżnicowane od e-sportu, a tak naprawdę obie te sprawy to są takie sporty umysłowe i w nich trzeba bardzo podobne rzeczy potrafić. Też się gra z partnerem. Akurat w tej mojej grze ma się 4 ludzi do grania, w brydżu ma się 1 partnera, ale to mimo wszystko to jest dalej gra zespołowa i dużo lepsze jest połączenie między mną i babcią, a całą resztą rodziny, jeśli chodzi o sam e-sport, bo babcia moja właśnie rozumie jak to wszystko wygląda, jakie to są emocje, mimo tego, że to są bardzo proste rzeczy. Wydaje się, że to tylko gra, że to są tylko jakieś karty może, a to się sprowadza do tego, że ludzie na to całe życie poświęcają, że to jest bardzo zróżnicowany poziom, że jeśli jest bardzo dobry przeciwnik, to nie masz z nim żadnych szans, a to wszystko sprowadza się do tego, że siedzimy sobie albo przy jakimś stoliku, albo przy komputerze w sumie i dla osoby z zewnątrz to się może wydawać jak kompletnie nic, a dla osoby, która tam siedzi, która to wszystko przeżywa, która spędziła na tym 1000 godzin, to jest coś kompletnie innego, z innej planety i przez to jakby cała inna rodzina, to ile z nią czasu spędzam jest no mocno ograniczone mimo wszystko i też można powiedzieć, że to przez to, że tak mało czasu czasami ze sobą spędzaliśmy, ja też zacząłem grać w te gry, myślę, bo każdy z nas ma trochę inne zainteresowania i się nie dziwię, że jakby nie spędzamy z tą aż tak dużo czasu, bo mój brat interesuje się filmami, moja siostra podróżami, ja się interesuję grami, to wszystko trochę inne tematy, mimo tego, że potrafimy złapać ze sobą wspólny kontakt, to jakby na co dzień to nie jest takie potrzebne dla nas w sumie. Więc ja gram, oni robią swoje rzeczy, ale potrafimy się ze sobą dogadać. No ale tak jak mówiłem, najłatwiej jest rozmawiać z osobami, które doświadczają tych podobnych rzeczy, tak jak właśnie moja babcia, która sobie gra w brydża i ona osiągnęła też dużo sukcesów i mocno mnie zainspirowała do tego. Ma puchary jako mistrzyni Polski, drużynowa i tak dalej i jak kiedyś pokazała mi całą szafę pełną tych pucharów, to można powiedzieć, że się mocno tym zainspirowałem i no to dużo zmieniło, można powiedzieć, w tym jak podchodzę do tego całego sportu. Jakie jest na chwilę obecną Twoje największe osiągnięcie? Największe osiągnięcie to było wbicie top 1500 na Faceicie w Polsce i to już jest taki dosyć wysoki poziom, jeśli chodzi o zbliżanie się do wbicia tego FPL-AC, czyli do tej mojej upragnionej ligi, która jest marzeniem dla mnie w tym momencie, żeby ją wbić. Bo tak naprawdę kiedy tam się dostanę, to już będę mógł mówić, że mogę próbować dostać się do jakiejś drużyny, mogę próbować znaleźć sobie jakiś miks do gry, znaleźć jakichś ciekawych ludzi tak naprawdę, którzy coś potrafią, a w tym momencie pozostaje mi tylko ciągła gra w tym i próba wbicia tak, załóżmy top 1000, top 500 najlepszych osób, które grają i myślę, że nie ma sensu w tym momencie jeździć na jakieś mniejsze lany, na których grają słabi gracze i chwalenie się tym, a pozostaje mi ciągła dyscyplina i próba tego wbijania jednak rankingu, żeby później na tych dużych eventach pokazać się od razu i myślę, że dzięki temu, że cały czas będę robił konkretnie tą jedną rzecz, będę miał dużo większe doświadczenie niż gracze, którzy jeżdżą sobie po jakichś mniejszych eventach, którzy próbują grać na ludzi, którzy sobie zbierają jakieś losowe drużyny i myślę, że spotykając ludzi, którzy są z całej Europy, będę miał dużo większe doświadczenie, bo na pewno nie jechałbym na jakieś lany, które są międzynarodowe, przynajmniej będąc jeszcze na tym poziomie. Dobra, wspominałeś, chcesz z tym wiązać przyszłość. Powiedz mi, co byłoby Tobie potrzebne do osiągnięcia tego, co chcesz i do tego, żeby ta przyszłość była przyszłością taką, jaką chcesz. Takim pierwszym krokiem, który chciałbym zrobić, to jest spróbowanie na pewno zagrania w jakiejś profesjonalnej drużynie, spróbowania swoich sił na tych najwyższych scenach i zobaczyć, jak naprawdę dobry mogę być. I żeby to osiągnąć, będę musiał po prostu bardzo dużo grać z głową i myśleć o tym, co robię, jaki mam cel, gdzie chcę grać, żeby dostać się do tych najlepszych zawodników. A jeśli to by nie wyszło do końca, jeśli nie czułbym się na tyle mocny, na ile bym mógł być, załóżmy, i coś nie poszłoby po mojej myśli, to zawsze mogę wiązać swoją przyszłość dalej z tym samym, tylko że na przykład zostać komentatorem tych rozgrywek, zostać analitykiem, bo jeśli jesteśmy graczem, to bardzo łatwo możemy zrozumieć całą grę, która jest przed naszymi oczyma i dużo łatwiej nam jest ją tłumaczyć innym, więc jednocześnie gracze, którzy już przestali grać, bo jest to gra, która już ma ponad 20 lat,
Są już tacy gracze, którzy zdecydowanie przeszli już na emeryturę, nie będą grali i zostali komentatorami, analitykami i trenerami i oni właśnie przekazują tą wiedzę dalej i myślę, że nawet jeśli nie zostałbym profesjonalnym graczem, to dalej będę z tym wiązał swoją przyszłość, a żeby to zrobić, to muszę po prostu grać, muszę się rozwijać, muszę się dowiadywać innych rzeczy od ludzi, którzy są bardziej doświadczeni i ciągle łapać jak najwięcej wiedzy.